Od 4 lat przez Europę przetaczają się fale największej masowej migracji. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wycofał się ze szkodliwej decyzji rządu PO-PSL o sprowadzeniu do Polski imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Konsekwentnie sprzeciwiamy się mechanizmowi automatycznej relokacji narzuconemu przez przywódców Unii Europejskiej. Mówimy zresztą jednym głosem razem z państwami Grupy Wyszehradzkiej. Wcześniej tak nie było. Wcześniej Solidarność Grupy Wyszehradzkiej została rozbita przez rząd koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jako pierwsi mówiliśmy, że nie każdy imigrant jest uchodźcą, a tylko nieliczni uciekają przed wojną i terrorem. Nasze przewidywania się sprawdziły. Potwierdziły się przypadki, że wśród uchodźców na teren Europy przedostawały się osoby związane z organizacjami terrorystycznymi. Mimo udaremnienia wielu ataków, w Europie wezbrała fala zamachów terrorystycznych. To już jest kolejny z serii ataków. W listopadzie ubiegłego roku Paryż, w marcu tego roku Bruksela. To jest problem związany z tym, z czym boryka się Zachód Europy, z konsekwencjami dziesiątek lat polityki multikulti, poprawności politycznej. Skala problemu nielegalnej imigracji do Europy przerosła unijnych przywódców. Nasz rząd wybiera odpowiedzialny sposób walki z problemem nielegalnej imigracji. Polscy strażnicy graniczni strzegą granic nie tylko państw unijnych. Przez ostatnie 2 lata ponad 850 strażników granicznych dbało o bezpieczeństwo w 18 krajach. Będziemy konsekwentni, będziemy pokazywać, że tu chodzi o politykę bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo jest polityką narodową, a nie polityką wspólnotową. Pomoc humanitarna z Polski dociera do ofiar wojen na Bliskim Wschodzie. Unia Europejska zaczyna zmieniać sposób myślenia o przyjmowaniu uchodźców. Nie wszystko nam się udało w ostatnim roku. Za dużo czasu minęło, nim zajęliśmy się sprawą imigrantów. Gdybym mogła cofnąć się w czasie, lepiej bym się przygotowała do tego kryzysu. Unijni przywódcy zaczynają rozumieć absurdalną politykę przymusowej relokacji uchodźców. Zaczynają doceniać, jak ważna jest ochrona zewnętrznych granic Unii i bezpieczeństwo własnych obywateli, którzy czują się coraz bardziej zagrożeni. Kwestia tej przymusowej relokacji, tutaj nie widzę jakoś specjalnie przyszłości dla tego projektu. Dyskusja o przymusowym podziale uchodźców zostaje zamrożona. 2 lata po sprzeciwie polskiego rządu w sprawie przyjmowania nielegalnych imigrantów, Europa otwiera oczy i przyznaje nam rację.